Szatan czasami ornat zakłada. Kościół na tej ziemi tworzą ludzie, a ludzie są grzeszni. Chyba grzeszni. To mówię. A ty co usłyszałeś? Że ludzie są grzeczni. Wy wciągacie Kościół do polityki. My, niestety, wciągamy politykę do Kościoła. O, to się całe kazanie szykuje. A ludzie stoją przed ołtarzem, żeby się modlić, a nie słuchać o polityce. Ty już tam wiesz, po co ludzie do kościoła chodzą. Oni robią filmy, żeby straszyć Kościołem. Wy robicie filmy, żeby straszyć uchodźcami. Jaki kinoman. Wygnaliście kupców z supermarketów. Teraz wygnajcie polityków ze świątyń. Bardzo dziękuję. Wasza eminencjo. Myślę, że padły tu ważne słowa. Oby padły na żyzną glebę. Bóg zapłaci. Padną, jak zdechłe wrony. I co o nim myślisz, Mariusz? Myślę, że on trzyma z PO. Jak jest zaprzysiężenie, to każdy tylko dopomóż mi Bóg. A zaraz potem chowają Pana Boga do szafy, jak zimowe palto. A wyciągają, kiedy jest naprawdę mróz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja pytanie takie mam. Jakby prezes, oczywiście nie daj Boże, ale jakby coś z nim nie tak, to ile czasu trzeba by czekać, żeby go na świętego? Ładnie Pani prezesowi życzy, ale kanonizacja to długa droga. Trzeba być albo męczennikiem... No to on jest. Kto jak nie on? Jego tutaj każdy, kto przychodzi, to formalnie zamęcza. Albo trzeba mieć uznane 2 cuda. Szczęść Boże. Szczęść Boże. 2 cuda. No to liczmy. Przegrał wybory 7 razy z rzędu, a mimo to utrzymał się na stołku. To już jest raz. O. Z Adriana zrobił prezydenta. Nie cud? 2. Mój wujek. Anielskiej dobroci człowiek, dla każdego dobre słowo miał. Przez niego zaczął wszystkich nienawidzić. To już jest 3. Mało? Szczęść Boże. A, szczęść Boże. To tu mieszka prezes? Tak. Skromnie, biednie, brzydko. Ale on tak lubi. A niech sobie lubi, ale to jest w końcu władza. Ludzie muszą wiedzieć, że tu mieszka Pan. Muszą gębę otworzyć i nie zamykać jej. Niech przyjdzie do mnie. Trochę złota, trochę bursztynu i już jest inaczej. No otwieraj, durniu, sam sobie będę klamkę naciskał. Jezu, klamka ze stali. Nędza. Pozdrowienia z Trójmiasta. No, nędza. Przywożę wam cudownie rozmrożone ryby z najlepszej restauracji. Drogie, ale dobre. A to nie zawsze idzie w parze. No postaw na stole, durniu, na co czekasz? Piękne. Szkoda, że nie przypadam za rybami. Kotom rzuć. No i co się gapisz? No idź do samochodu i nie wyłączaj silnika, żeby się nie chłodziło. Zrobić ci herbatę? Ja nie mogę. No to nie wiem, może chociaż... O, cukierka masz. Nie mogę, muszę iść. A co ty taki przestraszony jesteś? Nie mogę z panią rozmawiać. A dlaczego? Nie wolno mi. Proszę, niech ekscelencja siada. Nie, no, na takim gównianym stołku? Mariusz, No, Kościół ma swoje problemy. Walczymy z nimi, rozwiązujemy jak możemy najlepiej, ale mimo to nie wszystko da się zamieść pod dywan. trzeba kupić większy. To Proszę. jedna cicha taca, druga i po sprawie. Co to jest cicha taca? Przepapierowe rzucają. Usiądę. Tak, tak. Ale od razu mówię, żadnego alkoholu. To ja nie proponuję. W każdym razie dziękuję bardzo. No, już nie to zdrowie. A jaki on jest tak na co dzień? Bardzo dobry pan.
Przeklina? Nie, bardzo dobry pan. Pije? Muszę już iść. Czyli dużo. Czekaj, kanapkę chociaż zjedz. No, spokojnie. Wyglądasz jak śmierć na chorągwi. Jedz. Ja przybywam tu powodowany troską o Kościół. A, nie chodzi o ten antychrześcijański film. Nie, chodzi o następny. Jaki następny? No, ten co był, ten cały kler, to fikcja, to zmyślone bzdury. Ludzie pośmiali się, poszli do domu i powoli zapominają. Ale podobno dokument powstaje, a to już jest groźne. Dokument? O czym? No o Kościele. Podobno będzie w nim wszystko to samo, co w tym zmyślonym filmie, tylko że z prawdziwymi nazwiskami. A co gorsze, jedno nazwisko będzie z podwójnym imieniem. I kto daje na to pieniądze? PiS? Nie no, nie po to położyliśmy na tym łapę, żeby teraz takie rzeczy finansować. To ktoś za prywatne pieniądze musi. Za prywatne polskie, czyli niemieckie państwowe. No właśnie, to trzeba zatrzymać. Zatrzymamy. Mówienie o tym, co się złego dzieje w Kościele, jest gorsze dla Kościoła niż to, co się tam dzieje. Imponująca fraza. Idę już, bo na tego Bęcwała pewnie już wszyscy tam trąbią. Pewnie mu jakiś mandat wcisnę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No, miałeś czekać w samochodzie. Co to za bardacha? A to prezydent tutaj na audiencję czeka. Ale teraz go nie ma, pojechał do Watykanu z żoną. Gdzie tam taki chłystek do Watykanu? Kiedyś tam byli prezydenci. Olek to był prezydent. On miał głowę. Nie no, chociaż jak żeśmy u ruskich się napili, to mało do grobu nie wpadł, tak się kiwał. Szczęść Boże. Powiedz, Mariusz, a o nim co myślisz? Nie wiem, czy on zbudował swój kościół na skalę, ale plebanie to na pewno. A, szczęść Boże. Wygląda, że jakiś synod dzisiaj u nas. Biskup za biskupem. A kto tu był wcześniej? Biskup Sławoj. To arcybiskup, chociaż raczej antybiskup. Biskup. Szczęść Boże. No, biskup Tadeusz z Krakowa. Ja wiem, że nie jestem tu mile widziany. To mało powiedziane. Pewnie myślicie sobie, mało powiedziane. To tak jak w episkopacie, który jest zadymiony PiS-em. Idź sobie do swojego TVN-u. Na pewno w myślach wysyłacie mnie do TVN-u. I dobrze, bo te wasze nocne głosowania, te ustawy przyjmowane bez dyskusji, bez dopuszczania opozycji, to są zdziczałe metody. Nie będę się za długo rozwodził, bo mam zaraz rozmowę w kropce nad i, ale powiem wam, tylko Żydzi są bardziej aroganccy niż wy. To po co to w ogóle przylazłeś? Po co tu przyszedłem? W trosce o dobro Kościoła. Chodzi o ten antykościelny film. Też było, minęło. No, jeszcze za słabo uderzyli. Szkoda, że mnie nie spytali. Bo bym im parę historii dopowiedział i to takich, że włosy na głowie dęba stają. Każdy zna takie historie z parafii. Warto to nagłaśniać? A warto. Zło trzeba wypalać do korzeni, a nie, że się pościna parę gałęzi. Potem się robią takie chuby jak Radio Maryja, takie sekty. Trzymacie łapę na pistwie. I teraz taki film by nie powstał. Nie blokujcie tego. Niech powstanie prawdziwy film o naszym papieżu.
Prawdziwy, a nie te cukierki kremówkowe o Karolu. Bo my kultywujemy stary styl niedotykania tego, co trudne. No i po co to wszystko? Prawda nas wyzwoli, A dokładnie, cała prawda, całą dobę. a dokładnie cała prawda całą dobę. Skończyłeś, to idź już. Skończyłem. Nie blokujcie tego. Dla dobra Kościoła. Szczęść Boże. Idę. Co o nim myślisz? Myślę, że dobrze, że sobie poszedł. Jest Tomek? Nie ma. Chyba na mecz pojechał, bo kij zabrał. To niech mu pani powie, że się widzimy na wielkim marszu Wielkiej Polski. A cóż to za wielki marsz? Ile to kilometrów? Nie islamska, nie laicka, wielka, polska, katolicka. To maszeruje Front Narodowy, a na czele Jacek z Białegostoku. O, to ksiądz. Nie poznałam w tym kapturze. Nie, już nie, wyrzucili mnie. Kto? Judeo-Polonia i homolobby. A za co? Jak to za co? Za to, że ujawniłem homospisek? Za to, że zwalczam żydowską agenturę i neosowietyzm? Bij bolszewika i antypolonitę! O, nasz ruski troll. Drogi geszefciarzu. Geszefciarzu. Czyli drobny spekulancie. Czy ja wyglądam na drobnego spekulanta? Szczęść Boże. Ojca dyrektora też tu sprowadza troska o Kościół? Tak, ale nie tylko. Widział ojciec film. Widziałem początek głupi, ale przede wszystkim widziałem, ile poszło na niego ludzi. Rekord otwarcia i tak dalej. Piękny geszept, piękny. No i ja właśnie w tej sprawie. A gdyby tak na bazie mojej szkoły zrobić naszą własną wytwórnię i zbudować naszą własną sieć kin w całym kraju, żeby tak położyć dłoń zarówno na produkcji, jak i dystrybucji. Co? Kręcimy filmy o świętych i jazda. Jeden bilet 20 zł i kukurydza do tego i prażona kremówka. No. Tak. Tylko potrzebuję cichej pomocy. Cicha taca.